Oj, smutno, smutno się rozstawać po takim czasie spędzonym razem. No smutno mi. Ale czas iść, czas powrócić do swoich założeń. Trochę zmieniam podejście. Od teraz chcę iść zupełnie sam. Też muszę zacząć oszczędzać hajs, bo się kończy. I zacznę pomijać trochę szlaku, żeby zobaczyć rzeczy, które chcę zobaczyć, a niekoniecznie tyle łazić, bo to jednak nie jest dla mnie tak do końca. Zagęszczenie ludzi na tym jeziorze jest niesamowite i większość ludzi ma wędki, nie? Także nie wiem, co oni tam łowią. To jest wszystko wyłowione pewnie w pierwszym tygodniu. Chociaż w niektórych jeziorach jest zasada, że możesz złapać, ale musisz wypuścić od razu, nie? Więc to takie już w ogóle jaki jest sens tego, nie? Łowienie, żeby wypuszczać. No tak Amerykanie, taka jest wizja amerykańska spędzania wolnego czasu, spędzania wakacji, spędzania czasu dla ojców z synami. Tak to tu wygląda. Czego możemy się dowiedzieć z punktu informacyjnego, to że góry Sierra zostały uformowane przez 4 miliony lat wulkanów, trzęsień ziemi i zlodowaceń. Jedną górę mogę wam pokazać, która jest podobno starym wulkanem. Jest cała czerwona ze względu na dużą zawartość żelaza, które sobie zardzewiało. Ze względu na dużą aktywność wulkaniczną pod ziemią znajduje się też uwięziony dwutlenek węgla. Ale przez różną działalność wulkaniczną i trzęsienia ziemi powstało pęknięcie i ten gaz, dwutlenek węgla, się ulatnia do gleby i przez to drzewa umierają, bo okazuje się, że drzewa pobierają dwutlenek węgla, żeby zmienić go w tlen, ale korzenie potrzebują trochę tlenu w ziemi. No i te drzewa dookoła tutaj właśnie nie mają tego tlenu w ziemi, tylko jest dwutlenek węgla, dlatego umierają. Dlatego też są ostrzeżenia, żeby nie rozbijać sobie namiotu, czy w ogóle tam nie spać, nie przebywać w takich nieckach, w obniżeniach, bo dwutlenek węgla się tam gromadzi, a to jest gaz bezwonny i bezbarwny, także dopiero po objawach można się zorientować, ale wtedy może być już za późno. Czas wyruszać, smutno trochę samemu, ale myślę, że to będzie dobra zmiana. I tak z sali się zobaczymy, czy to w Norwegii, czy to w Polsce. Odwiedzi mnie, a jeżeli zostanie na szlaku, to myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy. Także teraz umówiłem się z lokalsami. Za 2 dni czy za 3 dni będę w parku Yosemite. No i to też nie jest tak po drodze do końca, bo żeby zobaczyć cokolwiek, to trzeba zboczyć sporo ze szlaku. No ale ja to właśnie zrobię, żeby zobaczyć, bo to jest bardzo ciekawy park. I z tego co słyszałem, to mają te ogromne drzewa sekwoje, a ja niechcąco minąłem park sekwoi. No i chcę je zobaczyć, także idę tam. A zobaczcie, jaka tam góra czerwona. To na pewno był wulkan. Jestem u podnóża tej góry wulkanicznej i wszędzie leżą takie kamienie porowate, tak zwany pumex.
Te nie są aż takie porowate, bo nie zostały daleko wyrzucone. Mi się wydaje, że one nabierają porowatości podczas lotu, jak zostają wyrzucone, ale może mogę się mylić. A pożar jak się palił, tak się pali. Kolejny przykład działalności wulkanicznej na tych terenach. Devil's Postpile. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Diabelskie... nie wiem, coś tam diabelskie. No śmiesznie to wygląda, takie regularne bloki powstały. Niektóre pionowe, niektóre jakby powciskane między siebie. Śmiesznie, muszę o tym poczytać. Hello. Thank you. Sure. Have a good afternoon. Thank you, you too. Thank you. Nie mogę się zatrzymać, bo po 3 sekundach postoju zlatują się komary, więc muszę, a wody nie mam. Mam tylko tutaj taką nieprzefiltrowaną. Też w biegu wziąłem ze strumienia, więc mam nadzieję, że coś widać. Będę filtrował podczas marszu. No niestety, takie są realia. Można też prosto z tego pić. Tak strasznie mi się nie chce dzisiaj. Serio, coraz częściej myślę, żeby rzucić to wszystko, pojeździć sobie gdzieś stopem, zobaczyć parę miejsc i wracać. Ale muszę wytrzymać przynajmniej do South Lake Tahoe, gdzie czeka na mnie mój laptop. Tam sobie odpocznę porządnie i zrobię nowe filmiki. Jak widać, krajobrazy sprzyjają. Nie zawsze tak jest, ale akurat się trafiło. Wszystko byłoby super, gdyby nie te zasrane komary.
Dzień dobry! Właśnie miałem kontrolę mojego pozwolenia. Pani rangerka sprawdzała pozwolenie na przebywanie tutaj, bo trzeba mieć pozwolenie, żeby wejść do Parku Narodowego. Oraz bear canister, czyli ten pojemnik na jedzenie przeciwko niedźwiedziom, bo to jest też obowiązkowe. Tak jak wam mówiłem, można dostać mandat chyba 1000 albo $1500. Także wszystko dobrze. I czego się nie spodziewałem, spytała się, co robię z papierem toaletowym po wiadomo czym. No i jako że ja nie umiem kłamać, to powiedziałem, że po prostu zostawiam, zakopuję razem z kupą. No i całe szczęście nie dostałem tam żadnego mandatu, tylko pouczyła mnie, żebym tego nie robił, bo okazuje się, że wiewiórki i świstaki lubią wykopywać ten papier i sobie rzuć. No i co, oficjalne zalecenia są takie, żeby ten papier umorusany gównem, że tak powiem, trzeba zabierać ze sobą. Takie są oficjalne wytyczne. Trzeba zbierać ten papier ze sobą do jakiejś tam plastikowej siatki czy coś, tak jak każdy inny śmieć. Jak zostawiamy, to te wiewiórki tam wykopują i ten papier leży rozwalony i te rangerki muszą to zbierać. Także nieciekawie. Oczywiście nie będę zbierał papieru, no bez przesady, nie? Ja i tak chodzę tak daleko od szlaku, że nie ma mowy, żeby ktoś tam, nawet jak te świstaki to wygrzebią, to nie ma mowy, żeby ktoś to tam oglądał, bo to głównie o to chodzi. I teraz wyobraźcie sobie, że taki woreczek z takim papierem toaletowym zużytym papierem toaletowym się gdzieś tam przedrze, czy cokolwiek. Wy to macie w plecaku i dajmy na to, że jest pierwszy dzień albo drugi, a będziecie szli przez 6-7 dni. I co? I później idziecie w smrodzie a co gorsza, jak na przykład ubrania się zabrudzą, to wtedy macie śmierdzące ubrania. Nie wyobrażam sobie tego, a ciężko jest zachować czystość na szlaku, no naprawdę. Codziennie jest się mega brudnym. Wszystkie te rzeczy, które mam w plecaku, bardzo ciężko utrzymać w czystości. Często coś tam się kładzie na chwilę na ziemię, bo nie ma gdzie położyć. No nie wiem, moim zdaniem bardzo ciężko jest utrzymać czystość w plecaku, nawet bez zbierania zużytego papieru toaletowego. Adaś nie będzie zbierał, bez przesady. Wczoraj znowu miałem kryzys. Nie chciało mi się tak strasznie iść i co chwilę już tylko myślałem o powrocie, żeby przebukować bilety. Najlepiej to w ogóle przebukować na zaraz, żeby za pozostałą kasę sobie jeszcze wykupić jakieś wakacje all inclusive czy coś takiego, żeby sobie gdzieś pojechać na tydzień i mieć wszystko w dupie, nic nie robić, tylko leżeć. No naprawdę coś takiego by się przydało. W sumie myślę, że nie jest to nierealne. Też wczoraj miałem taką myśl, takie wspomnienie z dzieciństwa, domu, takiej swojskości i kanapki z pasztetem i z ketchupem. Także widać, że umysłowi brakuje tego, co znane. Umysł zawsze lubuje się w tym, co znane, żeby nic nie zmieniać w statusie quo, w tak zwanym wygodnym pierdzidołku. Wtedy kończy się siedząc całe życie przed telewizorem, także trzeba na tym panować. Co nie zmienia faktu, że ja jestem zmęczony i nudzi mi się coraz bardziej tutaj. Ciągle jest to samo, no niby tam się zmieniają te góry i tak dalej, ale może pierwsze 2 tygodnie były fajne, czy może nawet tylko tydzień w tych górach Sierra, ale teraz to już naprawdę. A zaraz w ogóle mam wyjść z gór i z powrotem będą takie klimaty pustynne i to będzie ten fragment, który będę chciał pominąć. A później już znowu tylko góry i las. Zaczynam myśleć bardziej o Polsce znowu. Jednego dnia jak patrzyłem pod nogi, to kamienie przypominały mi kształtem Polskę. Także już powoli czuję, że chcę wracać. Spójrzcie na to. Niby jest puszcza, niby jest dzicz, ale świadomość, że właśnie minąłem 5 osób
i zaraz na pewno nadejdą kolejni. I to nie są osoby jakieś hardkorowe, tylko dayhikerzy, czyli osoby, które idą tylko jeden dzień, ewentualnie tam prześpią się raz czy dwa i koniec. No i ten fakt powoduje, że nie czujesz się tu sam i nie czujesz, że to jest wyjątkowe to, co robisz. To nie jest taka dzicz, jak mogłoby się wydawać i to właśnie psuje cały ten klimat tej wyprawy. Ludzie. Oczywiście z drugiej strony poznałem wiele fajnych ludzi, ale no jednak mimo wszystko wolałbym jakiś inny szlak. Coraz częściej sobie myślę, że to, co napisałem chyba w drugim poście, jakie są cele tego całego przedsięwzięcia, że miałem taką myśl, żeby jechać gdzieś tam w głąb Rosji czy Kanady, nauczyć się oczywiście wcześniej polować, skurować i robić dom z bali i tak dalej, i żeby przetrwać sobie rok w takiej dziczy. To wydaje mi się to teraz jedyną opcją tak naprawdę, żeby doświadczyć takiej prawdziwej samotni, takiego survivalu. Oczywiście ta wyprawa też jest spoko, bo no nie można, trzeba mierzyć siły na zamiary. Chyba tak to się mówi. No i widzicie. Mijam ludzi, którzy pachną perfumami i dezodorantami. A to znaczy, że każdy może tu przyjść. I to mi przeszkadza. No ale dobra. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Ta podróż dużo mnie nauczyła. Dużo takiego życia, zasad życia outdoorowego, że tak powiem. Nigdy wcześniej nie spałem tak hardkorowo na dworzu, w takich niskich temperaturach i tak dalej. Także to już jest odhaczone. Myślę, że zajmę się życiem po prostu, ale i tak będę się szykował powoli, żeby zrobić coś takiego. Czemu nie? Jeżeli mi się nie zmieni oczywiście. Na dzień dzisiejszy uważam, że tak właśnie będzie. Będę się szykował powoli, to jakieś polowania, z łuku nauczę się strzelać. W końcu robię łuki, także część z Was pewnie nie wie, ale robię łuki z drewna. Zrobiłem chyba z 6 czy 7 prób miałem, z czego tylko 2 się nie połamały. Obydwa zostały w Norwegii. Takie tam pierwsze łuki. Także nauczę się strzelać z łuku. Mam dobrego ziomka, tego szefa z Norwegii. To może na jakieś polowanie, bo on tam się zna na polowaniu trochę bardziej. Myślę, że kiedyś coś takiego zrobię. Wyjechać w głąb Rosji albo Kanady, albo jakiegoś tam Kaukazu czy coś tam. O no dobra, Kaukaz jest na Rosji. Kazachstan miałem na myśli, czy inny tam stan, gdzie nikogo nie ma. Oczywiście też musiałbym być w jakiejś takiej racjonalnej odległości od świata, żebym na przykład w 2 dni mógł dotrzeć po jedzenie, albo w tydzień na przykład. Bo na początku musiałbym oczywiście wziąć kupę jedzenia ze sobą, to byłoby wiosną, żeby zacząć budować dom. I jak uda mi się zbudować dom do zimy, to wtedy zimą już survival taki typowy i polowanie. Bo nie wydaje mi się, żebym mógł zbudować dom i jednocześnie troszczyć się o jedzenie. Chociaż może, no wszystko zależy od tego, jak bardzo się tam wdrożę. No taki pomysł mam i co zrobisz? Marzenia trzeba spełniać, nie? Chmura UFO. Ale śmiesznie. Jeszcze na dole widać taką tęczę. Super. Zabato.
Teraz człowiek chciałby usiąść sobie tu posiedzieć, ale nie ma jak, bo po chwili obsiądą cię komary i cała przyjemność poszła. Chociaż tutaj akurat... O nie, no już się zaczyna. Ale czysta ta woda. To jest właśnie to, o czym mówię, posłuchajcie. Nib dzicz, ładna polana i samolot. Tutaj jeszcze nie jest tak źle, bo samolot słychać raz na... czasami raz na dzień, czasami raz na parę godzin. Ale były takie miejsca, że to było tam jeszcze na końcówce pustyni, bo na pustyni Mojave amerykańska armia ma lotnisko i po prostu wszędzie te fightery latały to co pół godziny średnio i to po kilka i one robią taki straszny huk. Próbowałem to kiedyś nagrać, ale nigdy nie zdążyłem wyciągnąć aparatu na czas. No i właśnie te wszystkie rzeczy składają się na to, że nie czujesz się jakbyś odkrywał, nie wiem, nowe lądy czy cokolwiek, tylko właśnie to jest taka przechadzka po szlaku, gdzie każdy może się dostać, cywilizacja jest w zasięgu ręki i tak to właśnie wygląda. Hey, how's it going? Hej. Hi. Hello. Hello, hello. But then again, Hello. Hi there. everybody Hello. seen. Day hikers. Hello. I don't know, I think the lifestyle. Les Londres, genre. Est-ce que Guillaume Tell Hello. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Taka formacja skalna. Ale po angielsku to jest dome. Jak kopuła. To nie jest ta najbardziej znana Half Dome. Tylko jakaś inna. Spójrzcie na to. Wygląda jak taki ogromny kamień, ale to jest chyba z magmy zrobione. W sensie zastygłej magmy. No czyli w sumie kamień, nie? To się nazywało Lambert Dome. I tak oto wylądowałem w parku narodowym Yosemite.